Cześć wszystkim. Ponownie po roku jesteśmy w BPSC i moim gościem jest Michał Dobrzyński. Witam serdecznie. Michale, po pierwsze pamiętam Ciebie z naszego 31 odcinka w podcastach i bardzo mi się, jakkolwiek to zabrzmi, podoba Twój głos. Po prostu jest radiowy, więc jest rewelka i mam nadzieję, że będzie fajny odcinek. Mam nadzieję, że na kamerze wyjdzie równie ładnie. Dobrze, to pierwsze pytanie. Co to za logo? To jest logo Fortero. I co za tym się kryje? Jesteśmy w trakcie procesu rebrandingu. Grupa Fortero, w skład w której również wchodzi BPSC, takich rozwiązań na lokalnych rynkach ma kilkanaście. Do tej pory każdy kraj promował się na własną rękę. Rozwiązania były promowane lokalnie. W tej chwili strategia jest taka, aby można było podjąć działania promocyjne globalne, europejskie. Stąd między innymi proces ujednolicania logo funkcjonującego na lokalnych rynkach, wspólny koncept marketingowy. Produkty pozostają lokalne, natomiast cała promocja będzie realizowana globalnie, tak żeby marka Fortero wzmocniła się na rynkach europejskich. No dobrze, a coś poza logo jeszcze się zmienia u Was? Co się zmienia poza logo? Pewnie będziemy tutaj zmieniali również nazwę spółki. Każda z firm wchodzących w skład grupy Fortero, gdzieś to Fortero będzie miała w członie nazwy. Także będą takie zmiany. Kolorystyka, nazwa, logo, szablony prezentacji, cała ta strona wizualna zostanie ujednolicona. Poza tym chyba niewiele. Ci sami ludzie, ten sam produkt, te same sukcesy i te same problemy. Okej, no to jeszcze odnośnie produktu. Produkt w jakimś stopniu będzie zmieniony? Nazwa zostaje ta sama? W tej chwili jesteśmy w fazie procesu. My wykonaliśmy takie badanie rynkowe, czy bardziej kojarzony jest Impuls jako Impuls, czy BPSC jako BPSC, więc w tej chwili analizujemy wyniki, czy produkt przyjmie nazwę BPSC, czy produkt zostanie dalej Impulsem. Natomiast to są takie zabiegi raczej kosmetyczne, jeżeli chodzi o samą nazwę. Równocześnie my z produktem, pewnie kolega Bartek będzie gdzieś tam szerzej o tym opowiadał. Jesteśmy w ciągłym procesie user experience, jesteśmy w ciągłym procesie pewnych dostosowań wizualnych, tak żeby ta praca na systemie była ergonomiczniejsza, żeby on jednak wizualnie bardziej przemawiał do rynku, więc systematycznie to będzie ewolucja, nie rewolucja, ale systematycznie takie zmiany już zaczęły się pojawiać i cyklicznie w miarę tam kolejnych wydań rozwiązania będą się przewijały. A powiedz mi, bo tak jak mieliśmy okazję parę miesięcy temu porozmawiać właśnie o relacjach z klientem, to wybraliśmy sobie według mnie bardzo kontrowersyjny temat, o którym nie wszyscy chcą rozmawiać, bo się go boją, czyli nieudane wdrożenia. Damy radę? Rozmowy w toku. Ja lubię niewygodne pytania. Tak, możemy o nieudanych wdrożeniach, możemy o tym, czemu firmy odchodzą od dostawców i mówmy o porażkach, a nie o sukcesach. Jasne. Dokładnie. Tak, bo wydaje mi się, że firmy, które potrafią rozmawiać o porażkach, są takie, bardziej się przedstawiają jeszcze bardziej takie godne do zaufania, tak, że nie boją się tych porażek. My, ludzie z branży, wiemy, że porażki zdarzają się i chyba każdy dostawca, partner, każdy system ma takie wdrożenia ze sobą. Nie każdy potrafi o tym rozmawiać. Więc pierwsze pytanie, jakie to są nieudane wdrożenia? Znaczy, ja najbardziej lubię o porażkach konkurencji rozmawiać. Ale pewnie nie dzisiaj i nie publicznie. Badania mówią, że 20% wdrożeń się nie udaje. Taka jest brutalna statystyka, czyli co 5. wdrożenie na rynku
się nie udaje, a w moim rozumieniu nieudane wdrożenie to jest takie wdrożenie, kiedy firmy rozstają się już na etapie samego procesu, czyli system nie wystartował. Dochodzimy wspólnie lub dochodzimy wspólnie na drodze sądowej do wniosku, że jest nam nie po drodze, albo firma do 3 lat po wyborze rozwiązania decyduje się na wdrożenie kolejnego. Dla mnie to są takie 2 wyznaczniki, żeby projekt można było uznać za nieudany. A z czego to wynika? Z twojego doświadczenia? Jeżeli rozstajemy się na etapie samego wdrożenia, tych przyczyn oczywiście może być wiele, ale jest nam nie po drodze, gdzieś zostały popełnione błędy, być może przez wybierającego system, być może przez dostawcę, pewnie ten wątek jeszcze rozwiniemy. Natomiast jeżeli firmy rozstają się w ciągu tych 3 lat, to znaczy, że to eksploatowane rozwiązanie zupełnie nie spełnia ich oczekiwań. Że nie stanowi wsparcia w biznesie, tylko przeszkodę i uznają, że są gotowi, żeby tą drogę wyboru, tą drogę wdrożenia, niełatwą, bo ktoś, kto opowiada, że wdrożenie to jest miły proces, kłamie. To jest proces pełen wyzwań dla 2 stron. I jeżeli ktoś w ciągu 3 lat decyduje się ponownie założyć te buty i pójść tą drogą, to znaczy, że sytuacja biznesowa była na tyle poważna, że musiał to zrobić. A kiedy powinniśmy zakomunikować, czy w ogóle coś takiego stosujecie, komunikujecie klientowi, słuchaj kliencie, no idzie złą drogą, tak? Trzeba coś zmienić. My staramy się takie komunikaty przekazywać już na etapie wyboru samego rozwiązania. Mieliśmy spotkanie referencyjne, na którym klient, który w tej chwili pracuje w zasadzie na kartkach papieru, stoi na stanowisku, że on w ciągu roku chce przejść totalną rewolucję przemysłową, cyfrową i w ciągu roku wdrożyć rozwiązania, które firmom zajmują około 3 do 5 lat, zanim dojdą do takiego momentu. I teraz... Ambitnie. Bardzo. Tylko teraz my jako dostawca sprzedający system powinniśmy kiwać głową, mówić, że to jest dobry kierunek, że damy wspólnie radę, ale nie potrafi tak BPSC. Okay. Więc my staramy się już na tym etapie komunikować, drogi kliencie, przemyśl, porozmawiaj z rynkiem, my pomożemy ci zorganizować takie spotkanie. Ten cel jest osiągalny, ale nie w ciągu 1 roku. Dojdziesz do tego momentu, ale jeżeli już w tym momencie nastawiasz się, że ty po roku chcesz być w tym punkcie, to się rozczarujesz. Nie chcemy, żeby to była nasza wina. Czyli potraficie powiedzieć nie. Tak. Okej. A powiedz mi, czy jesteśmy w stanie oszacować, bo to będzie trudne pytanie, tak? Bo ja pamiętam takie sytuacje, powiedzmy, z mojej kariery wdrożeniowca, że jak już faktycznie dochodzi do momentu, czy tego sądu, czy że będziemy się rozstawać, no to często niektóre firmy próbują się przerzucać, czyja to jest wina. Jak właśnie tutaj zareagować, tak? Bo wiesz, no dla nas jest to pewnie, nie wiem, naturalne, może to jest złe słowo, ale wiemy, jak reagować. Pytanie, jak klient powinien reagować w tej sytuacji. Dla nich to jest strasznie stresujące, bo przecież to nie są małe pieniądze, jeśli chodzi o wdrożenie. Znaczy, uważam osobiście, że jeżeli tego typu projekt trafia na wokandę sądową, to jest to porażka 2 stron. I prowadzącego projekt, który sprowokował klienta już do takich radykalnych kroków, i samego klienta, że na etapie wyboru, na etapie prowadzenia projektu, na etapie współpracy z dostawcą nie wypracował odpowiedniego porozumienia. Bo
Jestem sobie w stanie wyobrazić, że w pewnym momencie dochodzimy, że jest nam nie po drodze, uzgadniamy warunki rozstania za porozumieniem stron. To nie są oczywiście częste sytuacje, ale tak jak wspomniałem, 1/5 projektów rynkowo jest uznawanych za nieudane. My na szczęście mamy trochę lepsze statystyki od tych rynkowych, ale rozmawiamy o globalnych liczbach. Sam fakt, że sprawa trafia do sądu, porażka obydwu stron, stres i dla strony, która wybierała, i dla strony, która dostarczała, a tego typu sygnały, że coś jest nie tak, pojawiają się dużo wcześniej. Ja często rozmawiam z klientami po podpisaniu umowy i mówię, jeżeli będziecie czuli, jeżeli zaczną się pojawiać jakieś sygnały, że waszym zdaniem coś idzie w złą stronę, gdzieś tam zaczną się zapalać takie lampki ostrzegawcze, dajcie znać, usiądźmy, porozmawiajmy, zinwentaryzujmy sprawę, zanim zabrnie to za daleko, bo czasami to są bardzo błahe sprawy. Byłeś wdrożeniowcem, wiesz, że czasami to jest kwestia chemii między dyrektorem finansowym i konsultantem wdrażającym finanse. Dyrektor finansowy jest cholerykiem, konsultant będzie flegmatykiem. Nie dogadają się. To mogą być świetni fachowcy, ale projekt finansowy jest zagrożony. A jednym z głównych powodów, dlaczego projekty się nie udają, to nie są produkty, tylko to są ludzie. Tak. I po jednej, i po drugiej stronie. Tak, wiesz to co mówisz jest właśnie tak trafiasz w punkt, bo ja pamiętam czasy, gdzie firmy, w których się pracowało jako wdrożeniowiec, nie inwestowały w człowieka pod kątem umiejętności miękkich, tak? Teraz mam wrażenie, że wszystkie firmy to robią, bo tak jak wspomniałeś, to zależy od tej chemii. Jeżeli nie ma chemii między dyrektorem a konsultantem, to według mnie często czy jedna, czy druga strona po prostu powinna właśnie zasygnalizować, słuchajcie, wymieńmy tego konsultanta, bo my się nie dogadamy. Jasne. Pod zastanowienie podaję temat, kiedy dana osoba, dany klient po raz trzeci chce wymieniać konsultanta obszarowego. To już może być coś z klientem. I wtedy zaczynamy się zastanawiać, czy w tym szaleństwie jest metoda i gdzie tak naprawdę tkwi problem. To co byś tu poradził właśnie dla takich klientów, dla właścicieli takich firm, gdzie u niego dyrektor bądź menadżer notorycznie prosi o zmianę konsultanta, nie potrafi się z nim dogadać, czy zmienić tą osobę prowadzącą dany moduł, czy co powinniśmy zrobić? Będąc prezesem danej firmy, ja znam zespół swój. Wiem, jaki zespół cech on reprezentuje i mogłem już na etapie wyznaczania tych liderów obszarowych pewne fakty przewidzieć. Że jeżeli jest osoba trudnego charakteru, to może ona nie powinna być desygnowana do prowadzenia, do pełnienia kluczowej roli przy wdrożeniu danego projektu. Firmy często idą kluczem mamy do wdrożenia produkcji, więc liderem produkcji będzie dyrektor produkcji. I nagle się potem okazuje, że ten dyrektor produkcji, on w zasadzie nie ma w ogóle czasu na wdrażanie systemu, bo ma problemy bieżącego biznesu. W sumie to on informatyką nigdy się specjalnie nie interesował, a do tego jest bardzo trudny w kontaktach personalnych. Wdrożysz produkcję? To jest materiał na nieudane wdrożenie. Możesz jeździć Ferrari wśród ERP-ów. Wdrożenie się nie uda. My mamy projekty, gdzie osobą wiodącą przy projekcie zostaje specjalista do spraw produkcji, ale jeżeli on będzie odpowiednio umocowany, jeżeli sam projekt w firmie nie jest traktowany jako 5. koło uwozu, tylko zostaje namaszczony na szczeblu zarządu jako kluczowe przedsięwzięcie
w najbliższym roku dla rozwoju biznesu, takie projekty wtedy mają szansę się udać. Okej, no ale to często właśnie masz sytuację, że macie klientów, którzy wiedzą, że to jest bardzo ważna rzecz, projekt wdrożenia systemu ERP, bo ja się spotykałem zawsze, że jak był pik sprzedażowy, no to z jednej strony to rozumiem, no biznes wtedy jest ważniejszy, tak? Czyli wszystkie ręce na pokład, zajmujemy się biznesem, a system sobie poczeka. Wiesz, dla mnie to też było trudne, bo staraliśmy się zawsze wytłumaczyć, no system nie poczeka. No teraz jak nie możemy nic zrobić, my też mamy projekty, to konsultanci będą oddelegowani gdzieś indziej, a ktoś się rozchoruje, a ktoś zaraz pójdzie na urlop i wiesz, z błahego powodu, może nie z błahego, ale z takiej sytuacji, gdzie nie jesteśmy w stanie pracować 2 tygodnie, no to projekt potrafi się o 3-4 miesiące wydłużyć. Zdarzają się takie sytuacje i tu na pewno zawsze trzeba gdzieś tam wyważyć swój biznes i to, jak zarabiamy na ten system i samo wdrożenie systemu. My mieliśmy taką zabawną na przykład historię sprzed 10 lat, więc już dawno się przedawniło. To można mówić. Mogę opowiedzieć. Proces wdrożeniowy był w trakcie, wymagał jakichś tam ekstra zadań i ówczesny szef informatyki przyszedł z synem po południu do firmy, było kolejne spotkanie, on już nie miał co zrobić z tym dzieckiem, zostawił w swoim gabinecie. Spokój, cisza, spotkanie poszło, dziecko ani razu nie zapukało do drzwi. Natomiast po spotkaniu, kiedy wszedł do swojego gabinetu, to od biurka do drzwi wejściowych miał cały dywan w równych, odbitych swoich pieczątkach imiennych, poukładanych, gdzieś tam jedna koło drugiej. Do czego zmierzam? Wdrożenie wymaga ekstra zaangażowania. Jednym z błędów, które firmy popełniają, jest takie przyjęcie założenia: mamy umowę o dzieło i ja chcę to dzieło. Tak. Dajcie mi. Wy wiecie, wy się znacie, ja chcę od was. No. To się nie uda. To musi być relacja dwustronna. Jeżeli ktoś wychodzi z założenia, że on położył pieniądze i chce mieć działający system, niech kupi sobie oprogramowanie na dyskietce w kiosku Ruchu, włoży do stacji dysków. Pewnie te młodsze pokolenia już w tej chwili nie wiedzą, o czym mówimy. Trochę się pogubiły, ale taki plug and play i będzie miał. Natomiast jeżeli oczekuje zaawansowanego rozwiązania, to jest proces, to jest projekt, to wymaga współpracy dwóch stron, godzin rozmów, godzin przygotowywania koncepcji i potem przenoszenia ich na ten aspekt informatyczny. Dobrze, Michał, to ja ci dziękuję bardzo i do następnego. Ja również dziękuję serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć. Dzięki.